Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage, hybryda, wersja GT Line w kolorze Blue Flame. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage. Hybryda, czyli 1.6 turbo, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni, co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. Wersja AWD, czyli stały napęd naprzód, dołączany napęd na tył z opcją wymuszenia napędów terenowych. Więc przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,1 sekundy. Wersja GT Line z dachem panoramicznym w kolorze Blue Flame. Plus do tego akcesoryjny hak holowniczy. Wertykalny. Cena prezentowanego egzemplarza 210 100 zł brutto, do tego dopłata 4000 zł do dachu panoramicznego. To jest cena wyjściowa. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli m.in. rabat lojalnościowy. A w przypadku Kii Sportage to aż kilkanaście procent od ceny cennikowej. Dlatego zawsze warto zapytać o cenę i spersonalizowaną ofertę. 58 552 3636. Zapraszam. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście inteligentne, adaptacyjne reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku. Hybryda, więc mamy tu również system zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego. I muszę powiedzieć, że to jeden z moich ulubionych systemów. Często z niego korzystam. Oczywiście kluczyk zbliżeniowy, felgi aluminiowe 19 cali, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujnik martwego pola z korektą toru jazdy, kamera 360, a co za tym idzie blind spot view monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Czujnik martwego pola połączony również z systemem monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania w razie ryzyka kolizji. Piękne. I dach panoramiczny. Pasuje mu ten kolor zdecydowanie. No i wersja GT Line w zasadzie to jedyna wersja, gdzie są światła przeciwmgielne. A tutaj radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Zajrzyjmy do środka. Przycisk dotykowy do zamykania. Żeby otworzyć, trzeba włożyć rękę w klamkę. Tu jest czujnik. I wykończenie wersji GT Line. Miękko, zamsz, miękko. Tutaj oczywiście zamsz też miękki. Pełna elektryka, dwie przednie szyby automatyczne, składanie lusterek. W lusterku widzimy kontrolkę czujnika martwego pola, dwie pamięci fotela kierowcy, cyfrowe zegary. To są te zegary z opcją zmiany grafiki, zakrzywione pod jedną taflą szkła, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, head-up display, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów, indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów shift by wire, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, asystent zjazdu z górki, auto hold, włączenie kamery, tudzież przez przytrzymanie włączenie systemu zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego, włączenie, wyłączenie czujników. Nastrojowe oświetlenie. I tu podłokietnik
gniazdko 12V, podłokietnik miękki, przeszycie. I tapicerka wersji GT Line, skórzano-zamszowa. Na środku skóra, chociaż ten biały pasek, jasny pasek, to raczej jest skóra ekologiczna. To też jest skóra ekologiczna. Tu mamy zamsz. Fotel elektrycznie regulowany. Przednia część fotela góra-dół, cały fotel góra-dół, kąt nachylenia oparcia i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Do tego kierownica regulowana w 2 płaszczyznach. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, multimedia, tryby terenowe, to za chwilę, i tryby jazdy. Dużo miejsca na nogi, nad głową, na szerokość, kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, dzielona 40, 20, 40, czyli środek można położyć, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. Na skrajnych siedziskach oczywiście ISOFIX i te skrajne siedziska są oczywiście podgrzewane. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj też. Wlew paliwa. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Trzecia tablica rejestracyjna, czyli będą wożone rowery. I tu jest koło dojazdowe. Hak wertykalny, czyli po wypięciu tylko to będzie tutaj wystawało. Gniazdo oczywiście można podwinąć. I nawet nie było tu nic wycinane. Składanie oparć, roleta z prowadnicami, a tam jest trzeci pas dla środkowego pasażera. No i dach panoramiczny przez całość. No a przednia część dachu oczywiście otwierana. Tutaj jest światło przeciwmgielne i światło cofania. Ładne, ochronne nakładki na progi. I szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko intuicyjnie i zostało też trochę przycisków. Wersja GT Line to również nagłośnienie Harman Kardon, czyli 8 głośników. Subwoofer, wzmacniacz. I fotel pasażera. Wygodny, dobrze wyprofilowany, elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany. Logo GT Line. Poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. I deska. Miękka. Przeszycie. Nastrojowe oświetlenie. Schowek. Lampka. A tu wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy. Super są te zegary. Kamera przednia. Boczne pod lusterkami. No i kamerę z tyłu widzieliśmy. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, 12V baterii reset, czyli reset wirtualnego akumulatora, bo nie mamy tutaj fizycznego akumulatora 12V. Elektryczny, ręczny. Cyfrowe zegary, w tym momencie motyw okrągły. Blind Spot View Monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Aktywny tempomat, albo przez przytrzymanie tego przycisku ogranicznik prędkości. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy.
A tu oczywiście kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy. Nowy wymóg Unii Europejskiej. Więc widzimy, że to rok modelowy 2027. Kompas i wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej. I asystent pasa ruchu plus informacje z martwego pola. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Również z czujnika martwego pola. Tryby jazdy w hybrydzie do wyboru Eco i Sport. Tryby terenowe w hybrydzie do wyboru Snow, czyli śnieg, mud, czyli błoto i sand, czyli piasek. W tych trybach terenowych on wymusza napęd na 4 koła i dostosowuje parametry do warunków. Czyli w trybie Snow na przykład będzie obniżał moment obrotowy, przycinał moment obrotowy, obniżał ciśnienie w układzie hamulcowym, tak żeby ruszanie, przyspieszanie i hamowanie było bardziej płynne. Bezprzewodowy CarPlay, bezprzewodowy Android Auto, przepływ energii, to warto sobie w hybrydzie na początku włączyć, żeby zrozumieć, co się z energią dzieje, kiedy samochód jedzie w trybie elektrycznym, kiedy jedzie w trybie hybrydowym. Dwufunkcyjny panel. Przez przytrzymanie można sobie wybrać menu, do którego on będzie domyślnie wracał. I albo infotainment, albo klimatyzacja. USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, USB-C pod multimedia i do ładowania urządzeń przynośnych. Kontrolka indukcyjnej ładowarki i tu jest oczywiście indukcyjna ładowarka. Podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica i to samo u pasażera. Selektor zmiany biegów, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg wsteczny, dynamiczne linie, rzut z góry, plus informacja z czujników i z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów. Drive, kamera przednia. I tutaj też jak będzie przeszkoda, będzie informacja z czujników. Tutaj też można sobie przeklikać te kamery. Nawet tak. Lusterko fotochromatyczne, system e-call, kontrolka poduszki pasażera, lampki LEDowe, dotykowe, lampki z otwarciem drzwi i dach panoramiczny. Przednia część uchylana, otwierana, roleta oczywiście elektrycznie sterowana. Więc ten przycisk jest dwupoziomowy. Jeżeli wcisnąłbym go do końca, to od razu też zamknęłaby się roleta. Fotel z pamięcią, więc mamy tutaj też funkcję opuszczania lusterek podczas cofania. Jeżeli którekolwiek lusterko będzie wybrane, lewe bądź prawe, to te lusterka automatycznie będą się opuszczały po wrzuceniu wstecznego. 1.6 turbo, 180 koni, do tego elektryk, znaczy elektryk jest tam niżej. W sumie 239 koni, 380 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie 8,1 sekundy do 100 km. Wersja FWD, czyli napęd naprzód, 7,9 od 0 do 100. Płyn hamulcowy, płyn chłodniczy jeden, drugi, płyn do spryskiwaczy, poziom oleju, wlew oleju jest pod osłoną. I tak jak powiedziałem, nie mamy tutaj akumulatora 12V. Jeśli z jakiegoś względu ten akumulator, w trosce o akumulator oczywiście by się, że tak powiem, odłączył, to trzeba go zresetować tym przyciskiem. Przez przytrzymanie on dostaje nową dawkę prądu i się odpala. Żeby otworzyć zatrzaśnięty, zamknięty samochód z niedziałającym akumulatorem, albo bierzemy ten oto tutaj bagnet, który jeszcze jest w woreczku foliowym, ściągamy tą zaślepkę i tu otwieramy drzwi. Albo jest druga funkcja, którą niedawno odkryliśmy. Trzeba klikać ten przycisk, przytrzymać ten przycisk przy klapie bagażnika blisko i otworzyć tą klapę. I on się na chwilę wybudzi, da mu nową dawkę prądu. Wtedy otwieramy centralny zamek z pilota, resetujemy i odpalamy samochód. I też chyba nawet nie trzeba resetować, bo on będzie zresetowany na tą chwilę, żeby odpalić. Na dzisiaj tyle.
Do następnego. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.